Cześć! Cześć! My dzisiaj zaczynamy naszą nową przygodę. Spędziliśmy kilka dni u moich rodziców, teraz ruszamy w trasę. Właśnie jedziemy w stronę Słowacji, później kierujemy się na Węgry i tam chcemy spędzić jedną noc na kempingu Corona. Oczywiście standardowo nie rezerwowaliśmy nic wcześniej, jedziemy tam po prostu bezpośrednio. Dodatkowo później mamy dosyć ambitne plany, bo zostało nam jeszcze ile? 3 tygodnie urlopu? No, ponad 3 tygodnie urlopu. Tak, i chcemy właśnie przejechać przez Słowację, Węgry, później Macedonia, Serbia, kolejno będzie Grecja, Czarnogóra, Albania, Chorwacja, no i do Holandii, ale to są nasze plany. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy. A Was zapraszamy na nasze filmy. Dzisiaj wstaliśmy bardzo wcześnie i musieliśmy się spakować, zebraliśmy wszystkie swoje rzeczy i tak za 15:07 ruszyliśmy z mojego rodzinnego domu. Są to rejony tutaj koło Niska na Podkarpaciu. I aktualnie jedziemy na Barwinek, tam będziemy przekraczać przejście graniczne właśnie, a później na Koszyce, no i już na Węgry. Jeżeli chodzi o czas, to pokazuje nam nawigacja, że jeżeli nie będzie żadnych korków ani problemów, no to na pierwszą w południe będziemy już na kempingu i tam na pewno będziemy chcieli też pójść na termy, bo to jest też również połączone, więc z tego będziemy chcieli dzisiaj skorzystać. Mamy nadzieję, że naprawdę trasa nam pójdzie spokojnie. Na razie jest wcześnie rano, więc jedzie się bardzo dobrze. Natomiast jeśli chodzi o koszty, to sytuacja wygląda tak, że na Słowację kupiliśmy jednodniową winietę dla pojazdów do 3,5 tony, za którą zapłaciliśmy 6,75 euro. Oczywiście zamówiliśmy ją sobie przez internet, zrobiliśmy to wczoraj wieczorem, dosłownie kilka minut nam to zajęło. I dodatkowo kupiliśmy winietę na Węgry, ale tutaj już kupiliśmy 10-dniową, która nas kosztowała 19,80 również w euro. Ostatnie tankowanie w Polsce 6,57 za litr dieselka. Jesteśmy teraz na Orlenie w Dukli. Jest to ostatni Orlen tutaj, który znaleźliśmy. Bartek jeszcze musi sprawdzić rowery, a ja idę płacić za paliwko. Dobra, ogarniamy się i jedziemy dalej. Zbliżamy się do granicy ze Słowacją. Tutaj mamy jeszcze kantor, jakiś bar, ale my jedziemy już prosto. Do celu mamy 3,5 godzinki. I tutaj właśnie na wjeździe można sobie kupić winiety, można się tu zatrzymać i kupić winiety, ale my to zrobiliśmy przez internet właśnie, żeby nie robić takich dodatkowych postojów. Paliwko na Słowację, jakby ktoś pytał. Dieselek euro 45, 95 euro 53, bo widzieliśmy właśnie teraz. I jesteśmy na granicy słowacko-węgierskiej. Mamy tutaj piękną autostradkę. Do celu zostało nam 140 km. 1,5 godzinki jeszcze. Aktualnie nawigacja zrzuciła nas na taką boczną dróżkę. Jeśli jedziemy sobie tutaj między kukurydzą a słonecznikami, ponieważ... Czekamy z korku. Tak, właśnie na autostradzie jest bardzo duży korek i nas tutaj przerzuciło w boczne dróżki, co nam ogólnie nie przeszkadza. My w dzień lubimy właśnie takie inne miejsca, żeby sobie coś zobaczyć, ale właśnie przejeżdżaliśmy teraz koło stacji benzynowej i tak zerknęliśmy z ciekawości, po ile jest właśnie paliwko. No to diesel kosztuje 635 forintów węgierskich, czyli w przeliczeniu na euro jest to około euro 60 za litr. A jeżeli chciałby ktoś wiedzieć w przeliczeniu na złotówki, to będzie około 6,85, 6,90, coś takiego za litrę. Także tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi tutaj o paliwo w rejonie przed Miszkolcem. Zobaczymy, co będzie później. Przed nami ostatnie 6 km. Już powoli widzimy znaki na termy, które nas prowadzą. Ale najpierw wjedziemy na kemping, zobaczymy, zameldujemy się, zobaczymy, jak to wszystko wygląda i chyba pierwsze co, to pójdziemy na obiad. No niestety, ale jesteśmy bardzo głodni od samego rana i pierwsze co, to idziemy odwiedzić restaurację, a relaksik w termach później. Tu już po prawej stronie tak widać kemping, o jest puściutko. Tam u góry jest restauracja i tam na pewno pójdziemy zaraz, ale najpierw tutaj będzie gdzieś wjazd. No i na pewno nie może dzisiaj zabraknąć skosztowania węgierskiego wina do obiadku. Tu wjedziemy na kemping. My jedziemy do recepcji kempingu, czyli chyba prosto, wiesz? Jeszcze. O, tu jest na kemping zjazd. W prawo.
O, i recepcja będzie po lewej stronie. To może sobie gdzieś tu staniemy i się przejdziemy, czy jak robimy? To tak, tak. Dobra, to tu parkujemy i idziemy się dowiedzieć co i jak. Jesteśmy już po wszystkich formalnościach, poszło to bardzo sprawnie i szybko. Za cały pobyt tutaj na jedną noc, razem z wejściem na termy i z przyłączeniem do prądu, zapłaciliśmy 15 300 forintów węgierskich, czyli ile to jest kwotek z No Twojego niecałe 40 euro. konta? Tak, tyle nam zabrało z konta, bo płaciliśmy kartą. Teraz idziemy sobie znaleźć parcelkę, na której się ulokujemy, ale pokażę Wam. Tutaj wszędzie jest pełne słońce, więc naprawdę będzie się ciężko gdzieś schować, bo no nie ma tutaj ani grama cienia. Nic. Ale na przykład... Nad wodą siedzieć, więc nie przeszkadza. Tak, właśnie będziemy siedzieć nad wodą, a poza tym tutaj u góry jest winnica i w recepcji można było kupić sobie winko od nich, ale my pójdziemy tam do restauracji. Wybraliśmy tutaj parcelkę dla siebie, praktycznie na samym końcu, w trzeciej od końca alejce. Stwierdziliśmy, że tam jest najbardziej równo i tak troszeczkę z dala od innych, żebyśmy mieli więcej swobody, ciszy. No zresztą jak widać kemping jest praktycznie pusty. My osobiście teraz jedynie co to zasłoniliśmy okna przed słońcem i idziemy tam na górę do restauracji właśnie na obiad, a później to już na termy chyba, nie? Rozłożymy sobie później tylko krzesełka i parę rzeczy. Zwłaszcza, że nie będziemy się bardzo rozkładać tutaj, ponieważ zostajemy tutaj tylko i wyłącznie na jedną noc. Jutro jedziemy dalej z samego rana, więc nie ma sensu, żebyśmy się rozkładali ze wszystkim totalnie. Także to miejsce traktujemy jako taki przystanek. A że jest 35 stopni ciepła, to ja już nie mogę doczekać, kiedy pójdziemy na baseny. Nie, kochanie? Dokładnie. Oczywiście jeszcze zapomniałam dodać, że przy każdej parcelce jest miejsce, żeby podłączyć sobie węża z wodą, plus do tego prąd. My już się podpięliśmy, więc to jest bardzo duże udogodnienie. No i jak widać, tak poza weekendem, no to puściutko, tu jest naprawdę puściutko. Ja się nie spodziewałam, że będzie aż tak dużo miejsca wolnego. Tu jest właśnie ta recepcja, w której załatwialiśmy wszystkie formalności. Z tyłu są tutaj łazienki i prysznic, więc od razu pójdziemy zerknąć, jak to tutaj funkcjonuje. Czy prysznic jest darmowy, czy na żetony. No zobaczymy. Tutaj na początek mamy właśnie kuchnię, zlew, jakaś lodówka, mikrofalówka, więc taka malutka przestrzeń, żeby sobie coś przyrządzić. Dodatkowo tutaj mamy prysznice i toalety. Toalety wyglądają w ten sposób. Tu są dwie. A tutaj mamy prysznice. Tak to wygląda, ale nie ma tu żadnych automatów, więc prysznice są również w cenie tutaj pobytu. I my sobie tutaj tyłem, właśnie za sanitariatami, przejdziemy do góry do restauracji. Aha, a tutaj po tej stronie są drugie właśnie łazienki i tu jest jeszcze pralka z tej strony. Z jednej strony właśnie są męskie, z drugiej strony są damskie. I tutaj trzeba już na wstępie zaznaczyć, że mamy taki duży znak, że do restauracji nie można iść w strojach kąpielowych bezpośrednio z term. A tu mamy owieczki. Jakie ładne. Po prawej stronie oczywiście plac zabaw dla dzieci. No taki spory. Nie będę ukrywać. Dzieciaki chyba nie będą się tu nudziły, ale tam nie będziemy szli. Jest już otwarte, więc gdzieś sobie tu usiądziemy. Tak to wygląda. Za chwilkę Wam wszystko pokażemy. I tutaj tak wygląda karta menu. Jeżeli chodzi o ceny, to oczywiście wszystko jest w ich walucie. Później po zapłaceniu paragonu przeliczymy, ile to nas wyniosło. Ja zamówiłam sobie kurczaczka, Bartek schabowego i do tego wzięliśmy sobie tutaj butelkę wina Corona, więc teraz czekamy na nasze zamówienie. Zobaczymy, jak będzie smakowało. Za początek naszego tripu. Tak. Ogólnie sytuacja wygląda tak, że chcieliśmy zamówić wino półwytrawne, ale przyszedł do nas pan, który niestety powiedział, że tego wina aktualnie nie mają i musimy wybrać coś innego. No i polecił nam po prostu tą butelkę, ten rodzaj wina.
kosztuje 5250 bodajże, no to jest około 13 euro. Tak, jakieś 13 euro, ale naprawdę jest bardzo dobre. Ja nie lubię wytrawnego wina, ale to jest pyszne. Chyba się przerzucę. Dostaliśmy nasze jedzonko. Oto moje coś, co zamówiłem. To Anetki kurczaczek, tak? Tak, ja mam kurczaczkę z słodkim chili i z pire ziemniaczanym, a Ty masz kotleciki czosnkowe. A, kotleciki czosnkowe. Kotlety schabowe czosnkowe. No i właśnie. I do tego pyszne winko. Tutaj z regionalnej winnicy, więc jemy. Jesteśmy po pysznym obiadku, za który zapłaciliśmy według ich waluty 14 330, ale oczywiście płaciliśmy holenderską kartą, gdzie przeliczyło nam to i wyszło nam 37 euro za bardzo dobry obiad z butelką wina. Także my polecamy ten lokal, naprawdę mi bardzo smakowało. Proszę kochani, mikrofon. Ten grecki klimat. No tutaj pogoda dopisuje. Ma być koło 30 stopni cały tydzień, więc tu mamy stół do ping-ponga. Oczywiście paletki po przejściach, jak to w takich miejscach. Kupiliśmy sobie właśnie paletki do naszego campervana. Stwierdziliśmy, że często są w takich miejscach i fajnie sobie pograć. Tak wygląda cała restauracja. Anetka szuka wina, gdzie będziemy mogli sobie kupić na wieczór. Anetka już znalazła. A gdzie ona by wino nie znalazła? Jeśli ktoś by chciał, to właśnie tutaj w budynku hotelu, tu obok restauracji, jest możliwość zakupienia sobie wina w buteleczkach w bardzo dobrej cenie. Tutaj mamy, Bartek właśnie kupuje, a tu mamy cały zestaw różnych win. I tu pan jest bardzo miły, który właśnie nam doradza, jakie jest dobre. My akurat wzięliśmy to samo, które piliśmy w restauracji, bardzo nam smakowało. Także naprawdę, jeżeli ktoś by chciał sobie zakupić winko, to tu jest takie bardzo fajne miejsce. Do tego również mamy tutaj magnesy w cenie 650 forintów węgierskich, tak. Do tego również jakieś regionalne wyroby. Także bardzo fajnie zaopatrzony sklep. A my idziemy dalej. Sytuacja wygląda tak, że zakupiliśmy właśnie, tak jak wspominałam, takie samo winko, jakie piliśmy w lokalu, z tym, że cena jest diametralnie inna, bo teraz po przeliczeniu wyszło nam 3,90 w euro, gdzie w restauracji do obiadku za taką samą butelkę wina zapłaciliśmy, nie, więcej. Nawet więcej? Tam wychodziło 13 euro za butelkę wina, tak. Więc tutaj cena jest bardzo, No, ale wiadomo, bardzo restauracja, inna. sklep, no to robi różnicę. Tak, tak, więc tutaj nie ma co narzekać, bo to jest normalne, że w restauracji płacimy więcej za winko. A my co, idziemy się przebrać, tak? I na termy, na baseny, Dokładnie tak. korzystać z pięknej pogody. Wiecie co, uwielbiamy takie miejsca, gdzie naokoło jest sama winorośl. Później z tego winoroślu przychodzi właśnie taka buteleczka winka, gdzie Anetka prowadzi i pilnuje, bo wiadomo, bez wina to nie może być. Ona rocznie tyle wina wypija co wody, więc Nie mów tak! Jak to wygląda? idziemy na termy. Zapach nas prowadzi, bo wiadomo jak pachną termy, więc Kiarka jest wśród nas. Jest gorąco, mega gorąco, Bardzo. ale 35. idziemy. Jesteśmy, zaraz trzeba będzie spróbować jakiegoś regionalnego browarka. Tutaj mamy, widzę już leżaczki jakieś wolne, więc spoczko. Tak wygląda wejście. Hello. Temperatura pewnie wody 34-30. No to jeszcze bałem się właśnie, że będzie taka jak tutaj 38, pewnie 38 to jest tutaj w szklarni, czyli tutaj na wprost co mamy. No a tak to spoko, ludzi nie za wiele, będzie się można poopalać, jakieś leżaczki mamy wolne. Tak, a tu są lokale. I tutaj mamy lokale. Później się przejdziemy po Tak, całości. Anetka przejdzie się z kamerą, pokażę wam jak to wygląda. Podczas kąpieli i opalania stwierdziliśmy, że przyjdziemy sobie na jakieś piwko. I tutaj wam pokażemy od razu, jak wygląda bar. Zobaczymy, co tu jest ciekawego i jakie jest
piwko i w jakiej cenie. Idzie na moje piwko. Nasze piwko. No. Zapłaciłam za 2 piwka 2400 forintów, więc zaraz zobaczymy ile to jest. Ale to jest węgierska. Jak się nazywa? Drecher? Drecher. Muszę zobaczyć, nie pamiętam. Okej, spróbujemy, zaraz wam powiem. Drecher. Drecher. Przepraszam, Drecher. Tu jest. Dobra. Okej. Jak smakuje? Dobra. Z baru wróciliśmy z naszymi piwkami na leżaczki i sprawdziliśmy teraz na aplikacji bankowej, to za te 2 piwka lane, tutaj właśnie te, zapłaciliśmy 6,25 euro. My podajemy ceny w euro, ponieważ płacimy holenderską kartą, więc wszystko nam przelicza na euro, nie na złotówki. No jeżeli ktoś jest ciekaw, ile byłoby to w złotówkach, no to już musi sobie po aktualnym kursie sprawdzić. No, my cały czas za wszystko tutaj tylko i wyłącznie euro, no i tak już chyba zostanie do końca naszych wakacji. Korzystając z wolnej chwili, pokażemy Wam teraz jak wyglądają tutaj termy. Po prawej stronie tutaj mamy lokale, zaraz do nich podejdziemy, ale najpierw zaczniemy od tej strony, gdzie tu już po lewej stronie mamy leżaczki, parasolki, gdzie możemy schować się w cieniu. Leżaczki nie są położone na stałe, można je sobie przesuwać w dowolne miejsca. Dodatkowo tu jest taka mała strefa zadaszona z wodą, gdzie można się relaksować. Plus tutaj już mamy kolejne baseny. Plusem takich basenów jest to, że są one typowo dla dzieci, można powiedzieć, bo są bardzo płytkie. Tu dzieci spokojnie mogą się bawić, woda jest naprawdę bardzo płytka, dosłownie po kolana. Im schodzimy głębiej, tam no, maksymalnie do pasa będzie woda, nie ma tutaj głębszych takich basenów, żeby sobie popływać czy coś. Ale jeżeli chodzi właśnie tutaj o lokale, to po prawej stronie mamy najpierw lody, później jakieś hamburgery, frytki, piwko, pizza. Tam na górę pójdziemy za chwilkę. I tutaj z góry widzimy właśnie, jak wygląda cały ten obiekt, całe te termy. Tutaj mamy leżaczki dodatkowe. Oczywiście toalety. Jest stół do ping-ponga, przebieralnie, toalety. Naturalnie ze względu na ilość osób tutaj nie będziemy wchodzili do środka, żeby nikomu nie przeszkadzać. I tutaj mamy taki piękny widok z góry. Jeżeli chodzi o wodę, to jest bardzo gorąca. Naprawdę temperatura wody jest 34, 38 i wzwyż. Więc no nie będę ukrywać, ciężko się odprężyć, jeżeli na zewnątrz jest jeszcze 36 stopni już w tym momencie. Więc naprawdę temperatura daje tutaj o sobie znać. Głównym takim punktem w środku tutaj tych term jest właśnie tutaj takie miejsce zadaszone, gdzie temperatura wody to 38 i bardzo czuć siarkę tutaj w nich. Naprawdę jest taki bardzo specyficzny zapach. Byliśmy tutaj wcześniej na chwilkę. Tutaj tak to wygląda. Wygląda to w ten sposób, każdy ma tutaj takie swoje miejsce dla siebie, ale jest tutaj bardzo duszno i gorąco ze względu na to, że to jest właśnie oszklone wszystko. A teraz pójdziemy tutaj dalej wzdłuż basenów. Tam również na środku basenów mamy bramki do piłki, można sobie pograć. Jak również po tej stronie mamy dmuchańce dla maluszków. Aktualnie jest tutaj bardzo mało ludzi, co jest dużym plusem tego miejsca. Bo szczerze mówiąc, kemping jest ok jak dla nas, naprawdę wszystko jest w porządku, jeżeli chodzi o kemping. Restauracja jest bardzo dobra, ta, w której byliśmy wcześniej, a same termy nie są niczym rewelacyjnym i szczerze według nas wymagają dobrego remontu, ponieważ właśnie tam w tej strefie zadaszonej pod szkłem dużo kafelków jest odpryśniętych, takich odbitych, że w ogóle jest wszystko poniszczone po prostu i bardzo nieestetycznie to wygląda. I tu również jest bardzo płytki basen, który ma maksymalnie 1,30 m. Tu jest taka duża zjeżdżalnia, ale szczerze mówiąc jesteśmy już tutaj około 2-3 godzin i jeszcze nie widziałam, żeby ktoś z niej korzystał. Więc nie wiem, czy ona w ogóle funkcjonuje, czy po prostu ona sobie tutaj stoi.
I tutaj mamy właśnie taki mały mosteczek. I zaraz zobaczymy, co jest tutaj. A tutaj mamy saunę. I mamy do tego tutaj zbiornik z wodą na 1,40 m, gdzie woda ma 14-16 stopni. Zaraz sprawdzimy, czy faktycznie taka jest. Tak, jest zimna i to jest naprawdę duży plus. Oczywiście z każdej strony tutaj tych baseników jest mnóstwo leżaczków, więc no, miejsca jest tutaj sporo takiego, żeby sobie poleżeć i się zrelaksować. Ale jeżeli chodzi o same termy, no to naprawdę nie są niczym rewelacyjnym. I tutaj pójdziemy do góry. I tutaj tuż obok zjeżdżalni znajdują się właśnie takie bardzo specyficzne, gorące źródełka, gdzie oczywiście jest ostrzeżenie, że woda jest bardzo gorąca i że trzeba właśnie uważać na temperaturę wody. Ale powiem szczerze, że byliśmy tutaj wcześniej i ten niższy tutaj jest bardzo płytki i jest taka letnia woda. Niżej, tutaj wyżej jest taki cieplejszy, ale ten na samej górze tutaj, w tym miejscu, niestety tam jest ostrzeżenie, że woda ma 40 stopni. No i powiem szczerze, że ja chciałam tam wejść i ta woda nie ma 40 stopni, tylko ma znacznie więcej. I po prostu no, od razu poparzyłam sobie stopy. Niestety, ale całe stopy mam czerwone i cały czas odczuwam taki mały dyskomfort przez to, ponieważ ta woda była zdecydowanie dużo bardziej gorąca. Aha, i jeszcze tutaj w tym budynku są właśnie prysznice, tu z przodu i toaleta damska i męska. I to by było na tyle, jeżeli właśnie chodzi o termy, o to, jak one wyglądają. Tak jak wspominałam wcześniej, nie są zbyt duże i według nas są bardzo średniej jakości. My trafiliśmy tutaj zdecydowanie tylko i wyłącznie przypadkiem, ponieważ szukaliśmy jakiegoś miejsca, gdzie będziemy mogli zatrzymać się na jedną noc, jadąc w kierunku dalszych krajów, żeby po prostu nie pokonywać długiej trasy na jeden raz, tylko że mamy czas, nie śpieszymy się, no to chcieliśmy sobie zrobić taki przystanek i niestety, ale no termy nas troszeczkę rozczarowały. Fakt, mają bardzo dobre winko, to im trzeba przyznać, że regionalne wino jest tutaj bardzo dobre, ale jeżeli chodzi o same termy, no to są bardzo średnie, kemping jest ok, więc my tu spędzamy tylko jedną noc. My po krótkim spacerku wróciliśmy na kemping, jesteśmy sobie tutaj na takim troszeczkę odosobnieniu, naprawdę wokół nas nie ma nikogo. Jest 30 stopni, jest fajnie. Dokładnie i z lampką wina możemy cieszyć się pięknym wieczorem. Oczywiście z lokalnej winnicy, nie inaczej. Tak, to trzeba zaznaczyć. A Was zapraszamy do oglądania innych naszych filmów, lajkowania, komentowania i subskrypcji naszego kanału. Tak na marginesie, był nasz pierwszy dzień z tripu. Zachęcamy do następnej części, gdzie będziemy podróżować przez Serbię i Macedonię. Tak. Pa! Pa!